Wam dzisiaj powiedzieć co nieco o wełnach do filcowania, dlatego że ogromne znaczenie ma wybór wełen, najlepiej zanim zaczniemy przygodę z filcowaniem. Bardzo wielu moich kursantów, zanim trafiło do mnie na warsztaty, eksperymentowało i kupowało wełnę na zasadzie póki jeszcze nie filcuję, to wybiorę najtańszą wełnę, jak już się nauczę, to zainwestuję w tą droższą. I sami później opowiadali mi o tym, że to nie był do końca dobry wybór, dlatego że bardzo często, jeżeli źle dobierzemy wełnę, to po prostu nam się ten nasz wyrób nie uda. Wełna się może nie sfilcować, po wypłukaniu i po wyschnięciu może się rozpaść na kawałki, płatki nie połączą się z łodygą, więc broszka nam nie wyjdzie i będziemy sfrustrowani i bardzo często rzucimy filcowanie w kąt, a to nie była kwestia złej techniki, złego filcowania, tylko po prostu źle dobranej wełny. I teraz co nieco o tych wełnach powiem. Jak je możemy odróżniać i na jakie grupy je dzielimy. Po kolei. Co to są mikrony? Mikrony to jest grubość włókien. I w ten sposób określa się, czy wełna jest cieniutka, delikatna, czy grubsza i bardziej szorstka. Im mniejszy numerek, tym wełna jest delikatniejsza. I tu mam kilka wełen. Zacznę od tej delikatnej. To jest merynos australijski, 18-19 mikronów. Bywają też szesnastki, czyli 16 mikronów, natomiast ten jest taki najbardziej popularny, najczęściej spotykany i ja sama najwięcej na nim pracuję. Tutaj jest merynos nowozelandzki, 21 mikronów. I te dwie wełny są bardzo porównywalne, obie są delikatne, obie są miękkie, gładkie, bardzo szybko i łatwo filcują się na mokro. I te wełny wybieramy wtedy, kiedy zależy nam na tym, żeby wyrób był cieniutki, delikatny i przyjemny w dotyku. Czyli jeżeli robię naszyjnik, jeżeli robię biżuterię, czy nawet broszkę, która nie dotyka mi bezpośrednio skóry, ale zależy mi, żeby był delikatny płatek kwiatka, czy delikatna róża, to wybiorę tą wełnę. Tą wełnę też jak najbardziej wybieramy do filcowania szali. Przede wszystkim do filcowania szali. Bo szale muszą być cieniutkie, delikatne, miękkie, miękko muszą się układać na szyi. Ta wełna jest do tego idealna. Nadaje się również do filcowania kapeluszy czy czapek, bo również one nam dotykają skóry, tak samo jak do filcowania ubrań. Dalej mam wełnę również merynosa, ale już południowoamerykański i to jest mikronów 24-25, czyli już jest troszeczkę numerek wyższy i ona już jest troszeczkę bardziej twarda, troszeczkę dłużej się filcuje niż te wełny, trochę trudniej i na przykład do filcowania szali ta wełna już byłaby zbyt szorstka. Natomiast bardzo dobrze nadaje się do filcowania takich form, które powinny być twardsze. Torebki na przykład są takim przykładem, gdzie nosimy w nich jakieś przedmioty, więc one muszą być mocno sfilcowane, muszą być twarde. Z tej wełny torebka może się zbyt szybko mechacić, chyba że robimy torebkę, kopertówkę taką do ręki, gdzie nie dotyka nam bezpośrednio skóry, nie tarmosimy jej nigdzie, nie ociera się o płaszcz, tylko mamy ją w ręku, to wtedy ta wełna też może być. Natomiast jeżeli ta torba ma być duża, używana codziennie, to już prędzej wybiorę tą wełnę. I ostatnia wełna, przy filcowaniu na mokro najbardziej problematyczna, to są akurat wełna hiszpańska, również nasze polskie wełny. To są wełny szorstkie i twarde i na mokro filcują się bardzo długo i trudno. I z tą wełną jest problem właśnie przy filcowaniu na mokro, szczególnie jeżeli dopiero zaczynamy naszą przygodę
i nie mamy zbyt dużego doświadczenia. To z tą wełną mogą być problemy przy łączeniu na przykład płatków z łodygą w trakcie filcowania broszki, albo na przykład jeżeli chcielibyśmy ufilcować torebkę, no to przód z tyłem może się nie połączyć, bo torby są filcowane bez szwów. Albo na przykład uchwyty mogą się nie połączyć z torbą. Właśnie nie dlatego, że źle filcujemy, tylko dlatego, że ta wełna nie jest do tego dobra. Czyli dla przypomnienia, ilość mikronów to grubość włókien. Im mniejszy numerek, tym jest delikatniejsza. Najczęściej używany i osobiście najbardziej polecam do filcowania na mokro Merinos australijski 18 mikronów. Merinos nowozelandzki 21, coraz bardziej szorstka wełna Merinos południowoamerykański 24-25 i te nasze europejskie wełenki od 25 do 28 do 29. Często przy tej wełnie nie ma podanych mikronów, tylko na przykład w sklepach można spotkać informację wełna do filcowania i tylko taka informacja. Natomiast warto wiedzieć, czym one się różnią i proszę zobaczyć, nawet jeżeli tylko będzie zdjęcie, to już możemy zobaczyć, czy ta wełna jest gładka, czy jest taka bardziej chropowata i szorstka. Więc to już nam powinno dać jakąś informację, nawet jeżeli te mikrony nie są napisane. Jeżeli mamy możliwość wyboru wełen w sklepach stacjonarnych i możemy wziąć do ręki, czy dotknąć skóry twarzy, to też czuć tą różnicę w dotyku. Więc w ten sposób, nawet jeżeli sprzedawca nie będzie wiedział, ile jest mikronów, to w ten sposób sobie to możemy sprawdzić. Dlaczego też to ma znaczenie, jaką wełnę wybieramy? To, że te delikatne wełny filcują się szybciej i łatwiej, to jest jedna rzecz. Natomiast musimy wiedzieć, jaki nasz wyrób ma być. Czy ma być cienki, czy ma być gruby, czy ma być delikatny, czy może być bardziej szorstki. Bo na przykład, jeżeli chcę filcować kwiatek, i zależy mi na tym, żeby płatki były cieniuteńkie i delikatne, takie subtelne, to z tej wełny ja tego nie uzyskam, wtedy wybieram te delikatne. Natomiast jeżeli chcę filcować dywan na przykład, dywanik jakiś albo obraz, gdzie wyrób ma być grubszy, gdzie tych warstw jest dużo, więc ja potrzebuję dużo wełen, a forma jest płaska, czyli nie ma tam żadnych problemów takich jak przy filcowaniu toreb czy kapeluszy, że filcujemy bezszwowo na formie, na okrągło, tylko to jest płaska, prosta forma. Dywanik jest tego doskonałym przykładem. To wtedy jak najbardziej te szorstkie wełny będą lepsze, bo po pierwsze potrzebujemy tej wełny dużo, więc tutaj już cena ma znaczenie, ale też jest tak, że one dadzą radę, że tak powiem. Oczywiście możemy też wszystkie wełny ze sobą mieszać, czyli jeżeli mam na przykład dużo wełny szorstkiej i chcę zrobić jakiś dywan czy obraz, ale kolory mi bardziej pasują z innych gatunków, to ja wtedy tą, którą mam najwięcej, daję na sam spód i na górę później już daję te kolory, na których mi zależy, mieszając ze sobą różne, nie tylko kolory, ale i rodzaje czy gatunki wełen. Kolejny sposób na podzielenie wełny to jest wełna czesankowa i wełna zgrzebna. Wełna czesankowa, czyli zczesana w pasma. Mamy pasma wełny. Zarówno wełny czesankowe, jak i wełny zgrzebne sprzedawane są na wagę i może to być na przykład 25, 50 gram, 100 gram czy więcej. One mogą być różnie zczesane, mogą być grubsze pasma, tu widać, że te są takie cieniuteńkie, więc wiadomo, że te grubsze będą krótsze, jeżeli kupujemy daną wagę, te węższe będą dłuższe. Taką wełnę czesankową wyciągamy w taki sposób. Nie tnie się tego nożyczkami. Tą wełnę się wyciąga.
I zwykle jak wyciągamy, tam akurat długie włókna, jak wyciągamy takie pasmo, tutaj, gdzie trzymamy rękę przy wyciąganiu jest bardziej prosto, tutaj są takie wydłużone, cieńsze niteczki. I później przy rozkładaniu naszej pracy ma znaczenie to, jak my tym manewrujemy, jak to układamy, tym bardziej, że układa się dachówkowo. Przy przechodzeniu kolorów też ma to znaczenie. I też ma znaczenie to, w którym miejscu my trzymamy rękę, czy chwytamy te ostatnie koniuszki, czy trochę bliżej, czy całkiem blisko. Jeżeli chwycimy tutaj tak blisko tej drugiej ręki, to wyjmiemy taki gruby kawałek. Im grubsze kawałki urywamy i układamy i filcujemy, tym wełna się trudniej łączy i trudniej filcuje. Więc raczej staramy się cieniej. Jeżeli jest za grubo, można sobie to podzielić w taki sposób, można rozciągnąć. Łatwiej filcuje się wełna układana cieniej. Można też całkiem chwytać te ostatnie niteczki, tutaj to taka mgiełeczka wychodzi, to wtedy przy takich bardzo cieniutkich wyrobach. Jeżeli mamy problem z wyciągnięciem, to bardzo często dlatego, że ta ręka albo trzyma wełnę zbyt blisko brzegu, to wtedy ja nic nie wyciągnę, bo trzymam te włókna, które powinnam wyciągnąć, lub trzymam zbyt mocno. Więc jeżeli mamy problem z wyciągnięciem, wystarczy przesunąć rękę trochę dalej, trzymać delikatnie i wtedy płynnie powinno nam wszystko ładnie wyjść. Natomiast wełna zgrzebna wygląda jak wata i sprzedawana jest w takich płatach, również na wagę. Można ją sobie dzielić w ten sposób. Natomiast te włókna zwykle są krótsze, bardziej szorstkie i znowu do filcowania delikatnych, miękkich takich wyrobów typu szale ta wełna byłaby zbyt drapiąca, zbyt szorstka. Natomiast doskonale nadaje się i do filcowania na mokro, jeżeli właśnie nie musi to być nic takiego bardzo delikatnego. Doskonale nadaje się do filcowania na sucho. Oczywiście można mieszać też wełny zgrzebne z wełnami czesankowymi. Te wszystkie takie formy rzeźbiarskie, figurki, zwierzątka, ludziki, to nawet jeżeli z zewnątrz mają czesankę, to bardzo często środek wykonany jest właśnie z tej wełny zgrzebnej. Ja osobiście lubię nią malować, czyli jeżeli na przykład robię torbę i jakby całą torbę jako bazę układam z wełny czesankowej, bo z czesankowej mi osobiście łatwiej jest zrobić taki wyrób równiutki, prosty, bez żadnych nierówności czy dziur. Tak ta wełna idealnie nadaje się do malowania wełną po prostu. Kolejna kwestia, jak możemy dzielić wełnę. Na wełnę barwioną i na wełnę naturalną. Naturalna nie w znaczeniu takim, że to jest wełna z owiec, a te są sztuczne, tylko wszystkie te wełny tutaj są wełnami owczymi. Natomiast te są farbowane, a te są niefarbowane. Tu mam moje dwie najukochańsze wełny. To też jest merynos australijski, 18 mikronów, ale właśnie naturalny, niefarbowany. I troszeczkę bardziej szorstka wełna, to też widać, że te włókna są delikatniejsze, te już są takie bardziej chropowate. Ale wełny naturalne mają taką wspólną cechę, że mają na sobie więcej lanoliny i filcują się szybciej i łatwiej i na bardziej twardo. Czyli te wełny wybieramy do takich wyrobów, na których zależy nam, żeby były sztywne, twarde, żeby trzymały swój kształt. Na przykład torebki. Uwielbiam, szczególnie te dwie, uwielbiam filcować torby na tych wełnach właśnie. Bo z jednej strony są delikatne i gładkie i przyjemne w dotyku, z drugiej strony filcują się szybciej i dużo łatwiej.
ale też później w użytkowaniu ta torba się mniej machaci i jest taka bardziej trwała, więc klientka też jest zadowolona, prawda? Te wełny nadają się też idealnie na kapelusze, ale też z wełen naturalnych robimy takie formy, na przykład domki dla kotów, albo wazony, misy, płaskorzeźby, jakieś takie formy rzeźbiarskie. To wszystko, co wymaga trzymania kształtu. Natomiast pomimo, że to jest merynos australijski, mięciutki, delikatny i bardzo przyjemny w dotyku, nie używam tych wełen na szale, dlatego że on jest owszem gładki i miły, ale jeżeli zrobię z niego szal, to byłby zbyt twardy, nie miałby tej takiej miękkości, którą szal potrzebuje, tylko byłby taki twardy. No więc nie nadaje się, ale już, nie wiem, dywan albo nawet narzuta jakaś, to już jak najbardziej tak. I ostatni temat, jak możemy dzielić wełny i rozróżniać na wełny jednokolorowe i na multikolory. Multikolory, czyli takie melanże, to są wełny zczesane już w jakieś zestawy kolorystyczne. One zwykle są trochę droższe, wiadomo, producent miał z nimi trochę więcej pracy. I tu mam dwa rodzaje od różnych producentów. Widać też różnicę zczesania, tak? Czyli ten multikolor ma cieniutkie przejścia kolorystyczne. Tych odcieni jest więcej i trudniej byłoby mi je rozdzielić każdy z osobna. Natomiast tutaj te wełny, jeżeli bym chciała, to mogę sobie po prostu podzielić dany kolor osobno, oddzielić od reszty. O. I teraz, kiedy wybieramy multikolor? Wtedy, kiedy możemy w swoich wyrobach pokazać ich urok. Czyli jeżeli chcę zrobić ornament na szalu, albo na torebce, albo chcę zrobić naszyjnik, gdzie dred będzie filcowy, to wtedy ja pracuję na włóknach ułożonych wzdłuż, czyli na przykład mogę sobie rozdzielić w ten sposób. Jeżeli z takiej wełenki ufilcuję dreda, to ten dred będzie miał wszystkie te odcienie wzdłuż, czyli pięknie to będzie wyglądało. Podobnie, jeżeli bym chciała zrobić ornament na szalu jakimś, to również mogę sobie to jeszcze cieniej podzielić. I znowu, jeżeli układam sobie ornament z takiego multikoloru, to samo dokładnie mogę zrobić z tym, tylko wtedy sobie na przykład mogę tak podzielić, żeby te trzy kawałki mi się, tutaj, Czyli mam w jednym kawałku wełny, mogę sobie troszeczkę jeszcze porozciągać. W jednym kawałku wełny, w jednym ornamencie na przykład od razu mam 3 czy 4 odcienie. Oczywiście mogę to zrobić również z pojedynczych kolorów, ale jeżeli mam gotowy multikolor, który mi odpowiada odcieniami, no to też ta praca będzie szybsza i przyjemniejsza. Wiadomo również, jeżeli używam tego typu multikoloru, mogę sobie dodawać czy to wełny, czy to czesanki jedwabne, jeżeli jeszcze czegoś mi w nim brakuje. Natomiast jeżeli planujemy sobie robić elementy biżuterii typu kuleczki i wyciągamy sobie wełnę i z tej wełny filcujemy kulkę, będziemy to filcować, łączyć, to tak naprawdę nie będzie widać tego efektu. Dużo ciekawszy efekt powstanie, jeżeli my użyjemy wełny jednokolorowej i połączymy sobie dowolnie różne odcienie, niż jeżeli zrobimy kulkę z multikoloru, bo tak naprawdę te kolory nam się tak połączą trochę jak farby, tak? Czyli nie będzie tutaj czekolady, cynamonu i kremu, tylko jeden odcień taki buro-brązowy.
Więc są takie wyroby, gdzie po prostu nie warto używać multikoloru, bo nie będzie widać tego uroku, a wręcz przeciwnie. Rozwijając temat multikolorów, pokażę jeszcze taką wełenkę. Tak jak te są zczesane w pasma z kilku odcieni pojedynczych, tak bywają też takie wełny, które już są farbowane w taki sposób, że ta wełna przechodzi w różne odcienie, w różne kolory. O. I znowu, podobnie jak było z tą wełną, jeżeli planujemy z takiej wełny układać ornament, pięknie to będzie wyglądało, tak? Czyli ten ornament już będą nam te odcienie przechodzić. Jeżeli chcemy zrobić dready, takie na naszyjniki z tego typu wełny, no rewelacja, tak? Natomiast jeżeli ja bym z takiej wełny urywała ją po kawałku i rozkładała i coś z niej robiła, ale że ja targam ją na takie kawałeczki, to zupełnie traci się ten efekt przejścia. Podobny efekt uzyskam lub pewnie nawet czasami lepszy, jeżeli wykorzystam wełny jednokolorowe. Tego typu wełny też zwykle są droższe, bo też producent miał z nimi więcej pracy. Natomiast tak jak mówię, warto zanim ich użyjemy zastanowić się, co z nich chcemy zrobić, żeby wykorzystać całe ich piękno. I kolejny przykład multikoloru to taka wełna już bardziej szlachetna, a nawet nie tyle wełna, co mieszanka, bo tu jest 70% wełny merynosów australijskich i 30% czesanki jedwabnej, czyli to już nie jest wełna jako wełna, to jest czesanka wełniano-jedwabna. Jeżeli decydujemy się na tego typu wełny, to też z myślą najczęściej o takich już bardziej ekskluzywnych wyrobach, o bardziej takim produkcie premium, tak? Gdzie będzie widać, że ten efekt jest, że ten jedwab nam tam połyskuje, że to błyszczy, czyli też głównie pewnie szale lub naszyjniki. Jeśli chodzi o wełny, na dzisiaj to tyle. Zapraszam do kolejnego filmu o materiałach i dodatkach do filcowania, żeby nam zróżnicowały trochę strukturę tych naszych prac. Dziękuję.